Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia. Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj mam wielką przyjemność gościć po raz kolejny na kanale Nowego Ładu Radosława Pyfla, znakomitego znawcę Chin i w ogóle Azji, związanego m.in. z Instytutem Sobieskiego, ale także autora kanału na YouTubie, który serdecznie polecam, zaprzyjaźnionego. Witaj, Radku, dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Dzięki wielkie za zaproszenie. Witam serdecznie Ciebie i wszystkich widzów. A porozmawiamy o tym, czy Stany Zjednoczone przegrywają rywalizację o Azję. Takie prowokacyjne pytanie nasunęło mi się, obserwując w ciągu ostatnich tygodni chociażby zachowanie premiera Indii, który demonstracyjnie obściskiwał się wręcz nie tylko z Władimirem Putinem, ale też występował z Xi Jinpingiem, mimo przecież historycznej wrogości Indii i Chin. No i także oczywiście to jest pytanie bardzo ważne dla Polski, bo w kontekście oczywiście tego, co się dzieje ostatnio, w kontekście zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, to pytanie o to, czy rzeczywiście Stany Zjednoczone przerzucą swoje ograniczone zasoby przede wszystkim na Pacyfik, na rywalizację z Chinami, czy tak rzeczywiście się dzieje, patrząc już po 8 miesiącach prezydentury Trumpa, i czy te niepokojące z ich punktu widzenia wydarzenia w Azji mogą powodować, że tym bardziej będą się na tym kierunku skupiać, a może wprost przeciwnie. Zacząłbym od tego głośnego spotkania sprzed kilkunastu dni, które miało miejsce w Chinach. Jak oceniasz, Radku, tę sytuację i postawę premiera Modiego? No, przede wszystkim wielkie dzięki za pytanie. Ja mam takie wrażenie, żebyśmy dobrze zrozumieli, co stało się w Tianjinie w czasie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, kiedy Indie dokonały zwrotu wobec Chin. To mam wrażenie, że musimy zacząć od tak zwanego big picture, czyli jakby nakreślenia w ogóle sytuacji międzynarodowej i też dotarcia do takich polskich schematów myślowych, bo mam wrażenie, że my postrzegamy politykę międzynarodową bardzo statycznie, to znaczy, że jak pojechał Narendra Modi do Chin, no to znaczy, że tam powstaje już jakiś blok, że to jest jakiś super sojusz, że Stany przegrywają i że to już jest po prostu na najbliższe kilkadziesiąt lat. Ja myślę, że będzie jeszcze wiele zwrotów akcji i kształtuje się w sposób bardzo dynamiczny ten międzynarodowy ekosystem finansowy i nie jest to moim zdaniem świat bloków, bo chciałbym tylko zauważyć, że Narendra Modi był już w bardzo dobrych relacjach z Władimirem Putinem i w ogóle Indie z Rosją. To jest bardzo silny związek i on istniał za czasów administracji Bidena. Indie sobie handlowały ropą i to było wszystko za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych czy Joe Bidena. Chodziło o to, żeby nie tej marży jakby nie brali Rosjanie, tylko brali Indusi. No, w momencie, w którym Trump zaczął rozmawiać z Indiami z pozycji siły, zbliżył się do Pakistanu, nakazał im zrezygnowanie ze sprzedaży tej ropy rosyjskiej, zaczął narzucać sankcje 25%, no to Indusi się odwinęli, ale to też nie jest zbliżenie do Chin, tylko to jest normalizacja stosunków, ja bym powiedział. Faktycznie to, na co zwróciłeś uwagę, że w takim tradycyjnym myśleniu indyjskim to czasami Chiny są większym oponentem, czy wrogiem, czy wyzwaniem strategicznym niż Zachód, a ta tradycyjna myśl indyjska, nowoczesna, strategiczna kształtowała się w XX wieku, w latach 20., nawet wtedy, kiedy Chiny były totalnie w rozsypce. To strategicznie postrzegano je jako wielkiego rywala. I tu po 7 latach Modi zjawił się w Chinach, więc do tego jakby Trump doprowadził tą presją, którą wywarł na Indię, może rozochocony wcześniejszymi sukcesami, bo szybko schodował Japonię, Koreę, no, która jest teraz w fatalnym położeniu, bo ma naprzeciwko napierającą Koreę Północną wspiera w sojuszu wojskowym oficjalnym z Rosją,
co błogosławiły też Chiny w czasie tej parady, bo tam spotkał się Putin z Kim Jong-unem i w Pekinie podziękował Kim Jong-unowi za to wsparcie w Kursku, a Korea Południowa jest osamotniona. Ale Trump hołdował Japonię, Koreę, Unię Europejską, co wydawało się, że Unia tutaj się jakoś postawi, wykaże charakter, że ten opór będzie większy, no a skończyło się tylko na pokrzykiwaniach publicystów, nie wiem, oficjeli, a potem Unia już bardzo szybko złożyła ten pokłon Trumpowi. No i wtedy doszło Trump się potknął na Indiach po prostu i te znormalizowały stosunki z Chinami i ten układ globalny się zmienił. Natomiast wracając właśnie do tego polskiego spojrzenia, no ja nie uważam, żeby to był świat bloków i żeby to było raz na zawsze, dlatego że mamy 3 szachownice. No, na pierwszej jest Trump z Putinem, Xi Jinpingiem i Modim i to jest ta pierwsza szachownica i to mogą być różne zwroty akcji, bo Indie na pewno w tym świecie pozaeuropejskim nie będą chciały doprowadzić do pełnej konsolidacji, bo obawiają się, że to będzie na korzyść Chin, więc będą z nimi rywalizować. Tak zresztą zablokowały trochę takie wysiłki w BRICS i dlatego moim zdaniem Chiny użyły Szanghajskiej Organizacji Współpracy, bo tam łatwiej było doprowadzić do takiego mocnego posunięcia integracyjnego. A umówmy się, że w momencie, w którym Trump zraził Indię, no to Chiny tylko na to czekały, bo to wyczekały 2 momentów, czyli fiaska tych rozmów normalizacyjnych USA-Rosja na Alasce, gdzie rozwinięto czerwone dywany przed Putinem, gdzie skończyło się to ultimatum przecież dla Putina 8 sierpnia, no i przynajmniej my w Polsce to chyba wszyscy oczekiwali, że to będzie jakieś mocne uderzenie we Władimira, a tymczasem Trump rozmawia z Putinem, no, że to mój dobry kolega Władimir, my to załatwimy, mamy dobre relacje, i ściągnął ludzi od handlu i biznesu na to spotkanie na Alasce i ta normalizacja się nie udała. Potem zraził Indię, a Chiny wyczekały jakby ten moment i kiedy on nastąpił, to wtedy właśnie ta Szanghajska Organizacja Współpracy, wtedy nowy bank, wtedy nowe pieniądze, nawet granty, pożyczki i rozciągnięcie jakby kolejny krok w stronę integracji Eurazji, tym razem z Indiami. Więc no tutaj, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy Stany przegrywają, to ja bym powiedział, że jest bardzo ciekawa książka. Byłem na premierze w Krakowie, tutaj nie widać pewnie tytułu, Kishore Mahbubani, czy Zachód przegrał. To jest polska jakby polskie wydanie tej książki, ja napisałem do niej przedmowę i po angielsku to jest Has the West Lost It, co można by tłumaczyć na zasadzie, czy Zachód przegrał, ale można by też tłumaczyć, czy Zachód utracił kontrolę. Więc ja myślę, że Trump utracił kontrolę, a właściwie Zachód to już na pewno, a Trump utracił kontrolę, no w tym sensie, że jest na tej szachownicy razem z Indiami, Rosją i Chinami. Na drugiej szachownicy jest z Unią Europejską i Ukrainą, która mam wrażenie, że on już schołdował Unię Europejską, a Ukrainę nie traktuje poważnie. Jest ona dla niego sprawą drugą albo trzeciorzędną, co jeszcze wywołuje w Polsce bardzo emocjonalne reakcje, no ale tak już jest. No a my mamy trzecią szachownicę, tą swoją własną. I tylko skonkluduję to ty, jeśli pozwolisz, odpowiedzieć na to pytanie i to kreślenie tej globalnej szachownicy w zderzeniu z polskimi schematami myślowymi, że mamy problem. My nie możemy z tego wyjść, dlatego że jesteśmy wytworem III Rzeczpospolitej, która no moim zdaniem już kończy. To już będzie prawdopodobnie ostatni rząd III Rzeczpospolitej niedługo. Po niej będzie coś innego, może jakaś inna Rzeczpospolita, albo nie będzie jej wcale, bo moim zdaniem trzecia Rzeczpospolita została stworzona, proklamowana zresztą 31 dnia grudnia 1989 roku w zupełnie innej epoce. W epoce przede wszystkim triumfu liberalnej demokracji to po pierwsze, triumfu Zachodu to po drugie i triumfu Zachodu Zjednoczonego, czyli USA i Europa to po trzecie. I teraz w momencie, w którym kształtuje się ten zupełnie inny świat, ten świat innych szachownic, innych rozgrywek, których Amerykanie są jednym z kilku elementów na tej globalnej szachownicy, to my nie znajdujemy pojęć, nie znajdujemy słów, nie znajdujemy terminów do opisu tego, dlatego że jesteśmy cały czas w epoce trzeciej RP. I to jest dramatyczne pytanie tak naprawdę, czy trzecia RP będzie w stanie się wymyślić na nowo, zreformować i odnaleźć w tym nowym świecie, gdy ona cały czas mówi
kategoriami starego. I ten Trump już nawet olewa już to wszystko, już tam macha na to ręką i wtedy wielka rozpacz w Polsce, wściekłość, hejt. No dlaczego on to robi? On nie ma prawa tego zrobić. No to już jest nowa epoka i na pewno właśnie, no już widzimy ten skład tych nowych mocarstw i to będzie takie balansowanie między nimi, więc to różnie jeszcze może się ułożyć. Ja bym tak w najprostszy, jak potrafię, sposób odpowiedział na to pytanie, czy Trump przegrywa. Moim zdaniem traci trochę kontrolę, traci wpływy, ale gra trwa. Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. No, nasza nazwa, którą żeśmy wybrali 5 lat temu, kiedy portal powstawał, no też nie jest przypadkowa. My od początku mieliśmy świadomość tego, że ta rzeczywistość i w Polsce, i przede wszystkim na świecie i w Europie fluktuuje i że ten paradygmat liberalny po prostu odchodzi w przeszłość coraz bardziej. Naturalnie ta rywalizacja i jeśli chodzi o politykę europejską, i jeśli chodzi o politykę światową, i jeśli chodzi o właśnie tę rywalizację hegemoniczną, i jeśli chodzi o te napięcia aksjologiczne w Europie i świecie zachodnim i nie tylko, to jest coś, co my od początku jakby diagnozujemy jako punkt wyjścia do analizy rzeczywistości. A może jako środowisko nie byliście obciążeni tak bardzo trzecią RP, bo nie uczestniczyliście w jej proklamowaniu, w jej triumfie, w jej największych sukcesach. Może dlatego było łatwiej wam w ten sposób spojrzeć na to jako Nowemu Ładowi i taką nazwę wymyślić. Oczywiście, na pewno. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że wtedy powstawaliście w momencie, w którym Nowy Ład ogłosił Mateusz Morawiecki. Wydawało się, że to przykryje zupełnie wasze środowisko, a teraz mam wrażenie, że wy będziecie bardziej jednak zapamiętani niż ten Nowy Ład. No, ten jego Nowy Ład był później, był kilka miesięcy po nas, to było rzeczywiście nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale na szczęście, może nie do końca dobrze dla polskiego podatnika. Na wasze szczęście jednak tak. Ale rzeczywiście ta nazwa nie wryła się aż tak głęboko w pamięć Polaków, jakby mogło być. Natomiast jeżeli chcecie, żebyśmy mogli analizować, komentować wydarzenia w Polsce i na świecie z perspektywy polskiego interesu narodowego, który jest dla nas tą podstawową wartością w naszej analizie, rozważcie proszę wsparcie naszej pracy poprzez wejście na stronę wspieram.nlat.pl albo poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. To dzięki naszym darczyńcom jesteśmy w stanie wprowadzać do debaty głos niezależnie myślących, młodych, ambitnych polskich patriotów i rozmawiać z cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach na kluczowe tematy dla Polski i świata. Tak jak dzisiaj rozmawiamy sobie z Radkiem Pyflem. Ja jako młody patriota to chciałbym przeprosić, że zrobiłem taki 10-minutowy wstęp, bo zazwyczaj tego typu apele są kierowane w pierwszej części filmów, a ponieważ ja przez 10 minut mówiłem o globalnej polityce i Nowym Ładzie, to dopiero redaktorowi Kacprowi Kicie dałem możliwość w 10 minucie skierowania tego apelu do państwa, ale jako młody patriota, który został tutaj zaproszony, co to bardzo przepraszam. No, spokojnie, damy radę, nasi widzowie, nasi słuchacze są wyrozumiali. Ja czytałem tę książkę Haswell's Lost, to jest rzeczywiście ciekawa gra słów po angielsku, no bo to też w zasadzie można tłumaczyć właśnie, czy Zachód stracił kontrolę, trochę czy Zachód zwariował, ja bym może nawet troszkę się pokusił, no bo to nie jest dalekie. Przez to, że zwariował, to stracił też kontrolę trochę, tak. No tak. I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo przecież Trump po to został prezydentem, że on chciał się temu przeciwstawić, tak? I oczywiście tutaj, broń Boże, jesteśmy bardzo daleko od jakiegoś ogłaszania, że już, prawda, wszystko jest rozstrzygnięte, bo nie jest. Ta rywalizacja będzie się toczyła przez kolejne dekady. Natomiast z perspektywy pierwszych kilku miesięcy chciałem się ciebie zapytać o Chiny. To znaczy, jak twoim zdaniem Chińczycy postrzegają te pierwsze 8 miesięcy Trumpa i tę szarpaninę? Bo przecież wspomniałem tutaj Indię jako największy, najludniejszy kraj w ogóle na świecie, nie tylko w Azji, ale tych punktów na mapie
Azji, Pacyfiku jest przecież mnóstwo. Wspomniano tutaj Pakistan, Filipiny, Japonia, Korea, Indonezja i tak dalej. Tych dużych, ważnych państw jest mnóstwo. Wietnam. Jak twoim zdaniem po 8 miesiącach tego nowego Trumpa, który no właśnie, rywalizacja z Chinami miała być dla niego jest na pewno cały czas podstawowym zadaniem. Na ile twoim zdaniem dzisiaj Chińczycy rzeczywiście mają poczucie, że ta rywalizacja przebiega tak, jak oni by chcieli, a na ile to jest tylko taka demonstracja siły, wiadomo, ostra retoryka, parada, żeby zrobić na wszystkich wrażenie, ale w praktyce jednak nie są tak pewni swego. Jak twoim zdaniem oni patrzą na te pierwsze 8 miesięcy nowej kadencji Trumpa? Okej, no myślę, że tu jest kilka wątków. Po pierwsze taki, że paradoksalnie zacząłbym od Stanów Zjednoczonych, bo ja nie do końca jestem przekonany, czy Trump ma na celowniku Chiny i czy to jest jego główne zmartwienie. Jest wiele frakcji w Stanach Zjednoczonych. Jedni chcą, no jakby tutaj traktują Chiny jako główne wyzwanie, tak jak Colby, i on zaleca skupienie się w ogóle na Indo-Pacyfiku i przesunięcie tam swoich sił. Mieliśmy frakcję technolibertarian takich jak Musk, którzy wręcz postulowali współpracę w ogóle z Chinami, i mam wrażenie, że Trump jest gdzieś jakoś po środku, bo no, nie zmusił jakby Chiny do... No na przykład nie wyrzucił tej aplikacji chińskiej ze Stanów, te dyskusje cały czas trwają, jest porozumienie handlowe z Chinami, no na razie się nie dogadali, ale ono jest tak jakby w zawieszeniu, dogadali się w Szwajcarii, mieli to przedłużyć, nie wiadomo czy przedłużą, więc ja nie mam takiego wrażenia, żeby Trump był najostrzejszy dla Chin. On jest najostrzejszy dla swoich sojuszników, takich jak Japonia, Korea, znaczy dawnych sojuszników, czy Unia Europejska, bo już nie używajmy tego aparatu pojęciowego III RP. Tam odniósł największe sukcesy, tam przymusił, mam wrażenie, te kraje do zaakceptowania tych warunków i tam odniósł największe sukcesy. Może dlatego, że też że wziął z zaskoczenia, że nikt się nie spodziewał, że on to zrobi, chociaż zapowiadał to, więc to też tutaj jakby trzeba to wziąć pod uwagę, ale tam mu poszło najlepiej, więc z Chinami nie mam wrażenia, żeby szło mu jakoś szczególnie dobrze i żeby on się szczególnie dobrze na tych Chinach koncentrował. To po pierwsze. Po drugie powiedziałbym, że Chiny właściwie niewiele mówią. Oni mówią cały czas to samo i to samo zapewne powiedzą niedługo w Polsce. Pewnie o tym porozmawiamy, czyli tych rozmowach Wang-Sikorski, które już w poniedziałek. I oni zawsze mówią, no słuchajcie, dogadajcie się, my jesteśmy za dialogiem, za pokojem, nie jesteśmy stroną żadnego konfliktu i tak dalej, i tak dalej. No i z czego to wynika? No z tego, że strategią Chin moim zdaniem jest odsuwanie tych konfliktów jak najdalej od swoich granic. Czyli żeby po prostu to były konflikty gdzieś na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, żeby Trump nie mógł pozamykać tych wszystkich konfliktów, czy to handlowo-celnych, a szybko zamykał te dysputy handlowo-celne, zwłaszcza z sojusznikami. Wszyscy mówili, no, że on rzucił się tutaj z motyką na słońce, że w dniu wyzwolenia chciał przenegocjować to ze wszystkimi naraz i zaczął szybko zamykać te negocjacje. I wydaje mi się, że to mogło wzbudzić pewien niepokój w Chinach, zwłaszcza jak szybko schołdował Unię Europejską. Unia tutaj okazała się mocna w deklaracjach, czy mocna w gębie, mówiąc krótko, ale jak przyszło co do czego, to bardzo szybko zmiękła. No ale potem z Indiami to się nie udało. I nie udaje się doprowadzić do normalizacji stosunków z Federacją Rosyjską, ale nie udaje się zaprowadzić pokoju na Ukrainie Trumpowi. I on musiał schodować Unię Europejską, zaprowadzić pokój na całym świecie i wtedy mógłby się zająć Chinami. I tak się składa, że być może Chiny, które siedzą na wzgórzu i obserwują szamoczącego się ze wszystkimi, mam wrażenie, Trumpa, to Chinom jest to na rękę. Ja nawet nie wiem, bo oczywiście to nie ma żadnych oficjalnych oświadczeń ani dowodów, ale no, pomyślcie Państwo sami, gdybyście siedzieli na wzgórzu i wiedzieli, że wasz główny oponent się gdzieś tam szamocze w dolinie, to być może byście wykonywali jakieś ruchy, żeby jemu było jak najtrudniej ułożyć tą sytuację, bo jak on ułoży tą sytuację, to
no to wtedy zajmie się wami. Ja tu zupełnie nie rozumiem jakby tych wszystkich głosów, które się pojawiają gdzieś w przestrzeni publicznej w Polsce, dlaczego Chiny nie rozwiążą kryzysu na Ukrainie. No bo jeżeli rozwiążą kryzys na Ukrainie, to mogą spowodować to, że Trump się zajmie nimi i ich otoczeniem, czyli Morzem Południowochińskim, Tajwanem przede wszystkim. Tu Chiny starają się, czy Pekin stara się tak ukształtować otoczenie międzynarodowe, żeby pojawiła się szansa na to, że w sposób po prostu tylko polityczny przejmie wyspę. Więc tutaj mam wrażenie, że Chiny siedzą na wzgórzu i Trump się nie przybliża do nich. I jeszcze mamy ostatnie, to już jest trzecia rzecz, że MAGA właściwie zaczyna wśród tych frakcji amerykańskich dominować i oni się właściwie być może skupią zaraz na polityce wewnętrznej, o czym też w Nowym Ładzie dużo dyskutujecie. Przecież tam są napięcia między rządem federalnym a rządami lokalnymi, te milicje, kto ma się zająć tymi bezdomnymi i tak dalej. Jest mnóstwo napięć w samych Stanach. Moim zdaniem Stany za chwilę nie będą miały siły, żeby się zbliżyć do tego ani do Pacyfiku. No bo co oni zrobią? No podpłyną tam na to Morze Południowochińskie i co? To, co Amerykanie proponują ostatnio, to jest zwiększenie tego procentu PKB do 3%. A Europa jest ustawiana za wzór, no zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze w Europie, ale dopiero niedawno Tajwan przekroczył 3%. Tajwan, tak, który jest takim symbolem napięć globalnych i Azjaci mówią, jaką macie ofertę dla nas? No taką, że będziemy więcej wydawać na zbrojenia, no a wy dacie tam jeszcze jakieś szkolenie, jakąś asystę. Ja mam wrażenie, że za chwilę może po prostu zabraknąć sił, no bo podpłyną tam potem Indo-Pacyfik i co? No, to może być za mało, zwłaszcza w obliczu wyzwań w polityce wewnętrznej, więc ja sądzę, że Chiny czekają i kiedy tylko pojawia się jakaś możliwość, czyli na przykład fiasko rozmów na Alasce, Putin, Trump, kiedy tego się Chiny bardzo obawiają, czyli odwrócenia jakby Rosji w stronę, albo nawet chociażby zneutralizowania, a to Trump proponował Putinowi. Albo kiedy Trump popełnia błąd z Indiami, no to już są Chiny, już czekają na ten moment i momentalnie tą sytuację wykorzystują. To, co mnie zastanowiło, to myślę, że to mógłbyś udzielić odpowiedzi na to pytanie jako specjalista od spraw europejskich, doskonale czuję te klimaty zachodnioeuropejskie, że w momencie, w którym Trump schołdował Unię Europejską, wywarł na nią ogromną presję, to Chiny tego nie wykorzystały i podały czarną polewkę Ursuli von der Leyen w Pekinie, a mogliby zrobić ruch, bo Europa była przyciśnięta. Nie wykorzystali tego. I teraz bardzo się obawiam tego, właściwie chyba jestem nawet tego pewny, że to samo zrobią w poniedziałek w rozmowie Sikorski-Wang, że przyciśnięta Polska tą dziwną reakcją Donalda Trumpa, który tam informowany przez prezydenta Nawrockiego, jego ludzi o tym, jak to było, i tak stwierdził, że może to była pomyłka, że znaczy bagatelizował te drony nad Polską. I teraz może się okazać, że Chiny po prostu powiedzą, no musi się dogadać, tutaj wszystkie zainteresowane strony, trzeba osiągnąć porozumienie i nie będzie niczego jakby tutaj, więc moim zdaniem cokolwiek będzie innego niż te deklaracje, że właśnie pokój, dialog, no to będzie ogromną niespodzianką taką pozytywną. No pewnie będzie kwestia rozmów o tej granicy i odblokowaniu tych transportów, granicy polsko-białoruskiej. No, ciekawa sytuacja, jeszcze Amerykanie normalizują relacje z Białorusią, tak, Łukaszenka wypuścił więźniów i mówi, że jest po stronie teraz Trumpa. No ciekawie się to wszystko kroi, ale z punktu widzenia Pekinu wydaje mi się, że Stany nie dochodzą, nie zbliżają się w ich bezpośrednie otoczenie i Chinom udaje się trzymać Amerykanów cały czas na dystans. Oni mają wewnętrzne problemy do załatwienia u siebie, mają problem Ukrainy, który dla nich jest bardzo trudny i Putin też nie pomaga jakby go rozwiązać. I w tym sensie jakby sytuacja Chin, no myślę, że brali pod uwagę, tak powiem, że na pewno brali pod uwagę dużo gorsze scenariusze niż te, które obserwują. Mhm. No chciałem jeszcze krótko rozwinąć ten wątek jutrzejszego, poniedziałkowego spotkania naszego ministra spraw zagranicznych z chińskim ministrem spraw zagranicznych. Co wszyscy jakby widzimy, tak jak powiedziałeś, że Chinom się nie opłaca kończyć konfliktu na Ukrainie. Chiny
oczywiście są i będą blisko Rosji. Czy twoim zdaniem mamy jakieś w tym momencie, w takich okolicznościach konkretne tematy do załatwienia z Chińczykami? No i także, czego twoim zdaniem oni od nas w tych okolicznościach oczekują? Skąd w ogóle takie spotkanie? Módlmy się, żeby czegokolwiek oczekiwali, to tak powiem, bo jeżeli nie będą niczego oczekiwali, to znaczy, że będziemy zdani już tylko i wyłącznie, jak mawia klasyk, na Europę, która nie ma kart za bardzo, i na Trumpa, no, który pokazał, że dla niego raczej Ukraina jest sprawą trzeciorzędną i tak samo chyba sprawa tych dronów nad Polską, i zobaczymy, co jeszcze będzie dalej, bo to pewnie początek. Ale na pewno kwestia zablokowania transportów tych kolejowych z nad Pacyfiku, czyli z nad wschodniego wybrzeża Chin do Niemiec, bo one głównie stały się tym hubem jednak jedwabnego szlaku, które przepływają przez Polskę, no to jest jakiś argument i myślę, że nasz szef dyplomacji będzie to próbował jakoś rozgrywać. No, zobaczymy, z jakim skutkiem. Może być tak, że to się udało prezydentowi Dudzie, pamiętajmy, tak? On pojechał do Pekinu, długo rozmawiał z Xi Jinpingiem i jednak po jego wizycie ta granica z Białorusią się jakoś w tajemniczy sposób uspokoiła. Więc to jednak Andrzejowi Dudzie się udało jako prezydentowi. No i może będzie jakieś takie porozumienie, że Chiny wpłyną na Białoruś, albo Stany wpłyną na Białoruś, to nie wiem, bo teraz Stany też normalizują teraz relacje, ale Chiny wpłyną na Białoruś i Chiny wpłyną na Rosję. Do tego stopnia, że jakoś ta sytuacja zostanie uspokojona, więc albo, no a właśnie, więc to może, o to tutaj moim zdaniem idzie gra, więc nie spodziewałbym się jakiejkolwiek zmiany w tych oświadczeniach chińskich i odklejania Chin od Rosji. Tego bym się nie spodziewał. Natomiast może uda się coś zrobić w kwestii właśnie tej granicy z Białorusią i tutaj może uda się na jakiś czas uspokoić sytuację. To jest moim zdaniem do ugrania. A docelowo uważam, że jeżeli jesteśmy w tym świecie pierwszej szachownicy, czyli Trump, Putin, Xi, Modi, to ja uważam, że musimy być też przygotowani na jakieś tutaj różnice pomiędzy tymi czterema mocarstwami i one będą występować. Na pewno między Indiami a Chinami. Myślę, że między Chinami i Rosją też i między Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi tymi mocarstwami też będą pewne i zbliżenia, i pewne różnice zdań i to będzie pewna gra. Najsilniejszy moim zdaniem związek jest Indii i Rosji, chociaż Indie są naszym strategicznym partnerem i to jest tradycyjny, długi związek już od kilkudziesięciu lat. Nie ma tutaj sporów żadnych. Spory między Chinami a Rosją występowały jeszcze całkiem niedawno i między Indiami a Chinami są bardzo silne. Więc tu pojawią się różnego rodzaju rozbieżności czy różnice pewnie w najbliższych latach i tak myślę, że strategicznie Polska jest na to, powinna być na to gotowa, no ale to tylko wtedy jest możliwe, kiedy odrzuci ten paradygmat, który ukształtował trzecią RP. A mam wrażenie, że nie możemy się z niego, nie mówię tu o Nowym Ładzie, no, który jest heroldem tego nowego świata i zapowiadaliście to 5 lat temu, ale trzecia RP jest niewolnikiem jakby okoliczności, które powołają do życia i nie może wyjść poza ten schemat. Więc bardzo jestem ciekaw, czy w poniedziałek nie zacznie to też jakoś w jakiś sposób następować. I ogólnie jestem właśnie bardzo ciekaw tych rozmów poniedziałkowych. Mhm. Wspomniałeś znów o Indiach, to może wróćmy na chwilę do Azji. Wymieniłeś się tutaj jako to czwarte globalne mocarstwo. To jest ciekawe. Czy twoim zdaniem rzeczywiście Indie niewątpliwie mają takie ambicje, ale czy mają możliwości? Przecież jest to państwo, które jako spójne państwo i niepodległe państwo istnieje dość krótko, od 1947 roku. Czy twoim zdaniem te ruchy Modiego, który no bądź to bądź rządzi już trzecią kadencję, więc ma silną pozycję niewątpliwie, także w po prostu polityce wewnętrznej też jest, myślę, pewnym symbolem tych zmian, o których wspominałeś, że Indiami rządzi trzecią kadencję religijny nacjonalista, a nie polityk kongresu, takiego bardziej, oczywiście też patriotycznego, no ale bardziej świeckiego, bardziej lewicowego, który rządził przez Indiami przez pierwsze kilkadziesiąt lat od wywalczenia niepodległości od Wielkiej Brytanii. Czy twoim zdaniem
rzeczywiście Indie mają dzisiaj przestrzeń, możliwości do tego, żeby stawać się globalnym graczem, a nie tylko, powiedzmy, regionalnym mocarstwem w swojej bezpośredniej okolicy, które jednak ma strukturalny konflikt z Pakistanem, ma napięcia graniczne z Chinami, ma ileś swoich wyzwań wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. No, gdyby Indie były trzecią Rzeczpospolitą, to pewnie próbowałyby zabiegać o to, żeby się tam wszystkim przypodobać i spełnić jakby oczekiwania, żeby największej demokracji świata, żeby tutaj właśnie było wszystko zgodne z takim patrzeniem, ale Indie tak nie myślą, czego właśnie wyrazicielem jest Modi, bo Indie mają ambicje jako cywilizacja i właściwie oni mówią o tym, że to jest powrót do tego świata, który istniał dawniej, gdzie właściwie ta cywilizacja chińska i indyjska dominowały te dwie. I to jest dla nich stan bardziej naturalny. Ostatnie 200 lat dla Chińczyków na pewno, akurat to dobrze znam, no jest epizodem pewnego rodzaju, ale tak jak patrzę na działania Indii, to myślę, że też. Więc nasza perspektywa jest taka, że Indie są biednym krajem, młodym państwem, a oni patrzą na to, że to jest powrót wielkiej cywilizacji, mają dumę i ambicje. Tego brakuje w trzeciej RP. To jest trudne do zrozumienia też w tym świecie pozaeuropejskim, bo tego właśnie trzecia RP została stworzona jako pewien konstrukt, który miał naśladować i miał się wpisywać w pewne oczekiwania świata zachodu i za to uzyskać jakby tą rentę cywilizacyjną i odnieść sukces i tak się stało. Natomiast Indie myślą inaczej i te cywilizacje pozaeuropejskie myślą inaczej i to jakby chciałbym, to po pierwsze. Po drugie, Indie mają ogromny jeszcze rezerwuar, przestrzeń do wzrostu. To jest jednak społeczeństwo, gdzie cały czas kilkanaście milionów ludzi ze wsi do miast się przyprowadza co roku, przechodzi z rolnictwa do pracy w bardziej dochodowych branżach gospodarki i to było w Chinach widoczne w ostatnich dekadach, teraz jest to widoczne w Indiach, więc Indie dzisiaj są tym silnikiem, tym motorem globalnej gospodarki. No i jest to kraj, który też zręcznie, moim zdaniem, rozgrywa te rozbieżności na arenie międzynarodowej w bardzo zręczny sposób. Oczywiście Modi, który jest religijnym fundamentalistą, więc on walczy przede wszystkim z islamem na subkontynencie indyjskim, ale on walczy też ze wszystkimi religiami i cywilizacjami, które religiami, które nie pochodzą z subkontynentu indyjskiego. Czy na przykład inaczej jest buddyzm traktowany, a inaczej chrześcijaństwo, tak? Bo buddyzm jest elementem tej rodziny religii indyjskich, tak? To jest sikhizm, który jest taką schizmą wewnątrz świata hinduistycznego, ale on, jego wizja to jest wizja jakby cywilizacji subkontynentu indyjskiego i on to rozgrywa moim zdaniem zręcznie na arenie międzynarodowej. Pytanie jest, i Indie mają te rezerwy wzrostu, na przykład Chiny już nie mają tego. Chiny muszą iść w stronę bardziej dojrzałej, wysokomarżowej gospodarki, a Indie mogą stosunkowo łatwo dzięki tym zasobom. Przecież my w Polsce zawsze patrzymy na Excel, mam wrażenie, tam liczymy te lufy od czołgów, te drony, śmigła, samoloty, więc także i w gospodarce mam wrażenie, że patrzymy na Excel, to już muszę użyć tego argumentu Excelowego również, to Indie jest ogromna populacja. Będą stopniowo przechodzić na gospodarkę bardziej zaawansowaną, to myślę, że tutaj przed Indiami jest wielka przyszłość. Pytanie jest, na ile pozwolą im inne mocarstwa, takie jak Chiny, Rosja jest tutaj zaprzyjaźnionym mocarstwem, ale USA również, bo przecież USA teraz też będą naciskać. To się jeszcze okaże, ale wydaje mi się, że Indie mają spore perspektywy. Ja bym zwracał uwagę na ten kraj i ja go zaliczam do tej pierwszej czwórki. No tak, to będzie bardzo ciekawe, także czy Amerykanie będą chcieli konsekwentnie naciskać dalej na Indię, żeby jednak przekonać Indusów do swojej perspektywy i przymusić je trochę do tej współpracy, czy jednak uznają, że jest to bez sensu i lepiej ułożyć sobie relacje z Indiami w inny sposób. Przecież historycznie, to jest właśnie ciekawe, historycznie Stany Zjednoczone w czasie zimnej wojny raczej właśnie były bliżej Pakistanu niż Indii. To się zmieniło później. Dzisiaj wydawało się, że to Pakistan jest z kolei dzisiaj bliżej Chin, a Indie od czasu Obamy bliżej Stanów Zjednoczonych.
no ale jak widać to wszystko fluktuuje. To jeszcze jedno, już na koniec ważne pytanie w tym wszystkim. Jak silny twoim zdaniem jest ten antagonizm indyjsko-chiński? To znaczy, na ile jest tak, że rzeczywiście mamy strukturalną rywalizację i ze względu na to, że to są inne cywilizacje, ze względów historycznych, ze względów gospodarczych, ze względu na to, że no są to sąsiedzi, którzy rywalizują o wpływy w podobnym regionie i tak dalej, a na ile, no i oczywiście spory graniczne, a na ile jest tak, że to zdjęcie tutaj Modi-Xi w tym sensie, że jeżeli te problemy byłyby naprawdę głębokie, no po prostu można sobie raz na jakiś czas zrobić zdjęcie, tak jak nie, no Abe Shinzo też potrafił, premier Japonii, pojechać do Xi Jinpinga, zrobić sobie z nim zdjęcie, ale i tak wszyscy wiedzieli, że Chiny i Japonia mają stosunki kiepskie i nigdy przyjaciółmi raczej nie będą, nawet jeżeli może być chwilowa odwilż. Czy twoim zdaniem to jest tylko chwilowa odwilż, a problemy, napięcia, konflikt jest strukturalny, czy jednak możliwe jest rzeczywiście trwałe zbliżenie, jakieś modus vivendi? No moim zdaniem to jest dynamiczny ekosystem międzynarodowy, więc mogą być taktyczne zbliżenia. I tak jest teraz. Zobaczymy, jak długo ono potrwa. Czy potrwa przez całą kadencję Donalda Trumpa, czy Trump wykona jakiś ruch, a czy może Indie zostaną złamane tymi cłami. No zobaczymy. Tutaj musielibyśmy wejść w szczegóły. Natomiast jeżeli poruszamy się po tym big picture, na tym makro obszarze, to wydaje mi się, że Indie będą robiły ruch węża. To znaczy teraz zrobiły zwrot w stronę Chin, nawet nie tyle zwrot, co znormalizowały stosunki z Chinami, ale na pewno nie będą chciały, żeby Chiny zbyt mocno zintegrowały ten świat niezachodni czy pozaeuropejski. Tego Indie nie chcą. Indie też chcą rywalizować z Chinami w tym świecie globalnego południa. One także się przedstawiają jako lider. Więc no, tutaj także Indie będą prowadzić taką politykę. Natomiast Indie są w ruchu państw tych rewizjonistycznych, które uważają, nie wiem jak wy uważacie w Nowym Ładzie, ale Polska jest generalnie takie, czy trzecia RP, no jest, czy była państwem status quo, które się rozpadło już, mam wrażenie, globalnego. Natomiast Indie uważają, tak jak Chiny, że świat został ukształtowany, czy instytucje międzynarodowe w XX wieku, z udziałem takich mocarstw jak Francja, którą doskonale znasz, czy Wielka Brytania. No ale to już powoli jest pieśń przyszłości, że dzisiaj te państwa nie mają kart na tyle, żeby kształtować ten ład międzynarodowy, a są silnie reprezentowane w instytucjach międzynarodowych, a Indie na przykład nie i że trzeba to zmienić. Więc tutaj Indie i Chiny pracują ręka w rękę nad zmianą tego układu globalnego. Więc ja bym nie jest to o tyle trudne dla nas, Europejczyków, a zwłaszcza dla nas trzeciej RP, że to jest mozaika różnych trendów i w jednych kwestiach Indusi się zgadzają z Chińczykami, a w innych traktują ich jako strategicznego rywala. Więc Azjaci nie mają z tym problemu, bo tam jest tak zwana wielowartościowa logika, więc oni widzą pewne procesy jako bardzo złożone elementy, jako właśnie taką mozaikę. Natomiast my byśmy chcieli ocenić, będą za czy przeciw, tak jak w pierwszej Rzeczpospolitej, powiedzmy, gdzieś w demokracji szlacheckiej ten dany ród jest za tymi czy za tamtymi. No, to tu będzie gra. To raz będą za, potem będą wręcz przeciw. Więc jeżeli ktoś dobrnął do tego momentu, to ja zapraszam na seminaria Azjatycki Wiek, gdzie zajmujemy się tym światem Azji, światem pozaeuropejskim. On ma wielką przyszłość. On już odgrywa istotną rolę w Polsce. Chociażby to, że Chiny będą decydować, w jaki sposób o granicy polsko-białoruskiej między dwoma nacjami Rzeczpospolitej, między Białorusią i Polską, to też to pokazuje. I moim zdaniem musimy się uczyć tego świata pozaeuropejskiego. Będzie to doskonale widać na przykładzie relacji Chiny-Indie, jak bardzo będą te mozaiki interesów i trendów właśnie interagować. Będzie to fascynujące, o ile się to bardzo wszystko źle nie skończy dla trzeciej RP i jej obywateli. A trzeciej RP to tam pół biedy, byleby to się dla Polski źle nie skończyło. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Radosław Pyfel. Dziękuję serdecznie, że znalazłeś dla nas czas. Kłaniam się i wielkie dzięki za bardzo ciekawą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich widzów Nowego Ładu i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce w tych ciekawych czasach.